Dosyć niedawno w jednym z filmów pokazywałam Wam, jak robiłam warianty kolorystyczne jednego zdjęcia i robiłam jakby takie próbki kolorystyczne do obrazów, które chciałabym namalować. I jednym z takich wariantów był jakby wariant pokazujący scenę dzienną, tak jakby była sceną nocną. I wtedy mówiłam, że za jakiś czas pewnie będę chciała taki obraz nocny namalować. I dzisiaj właśnie postanowiłam się z tym obrazem nocnym zmierzyć. Malowanie scen nocnych, nokturnów albo takich scen, gdzie mamy bardzo małą ilość światła, jest dosyć trudnym zadaniem, także z takiego czysto praktycznego względu, dlatego że mamy utrudnione jakby patrzenie na to, co malujemy i jednocześnie patrzenie na obraz. O co chodzi? Do tej pory zdarzyło mi się już kilka razy mierzyć z takimi właśnie tematami o ograniczonej ilości światła i do tej pory przyznaję się, że jakby nie byłam zbyt zadowolona z rezultatów. Kiedy przed laty malowałam jeszcze farbami olejnymi, malowałam martwe natury, i podobały mi się takie martwe natury w stylu holenderskim, też z bardzo małą ilością światła, w brązach, w takich przytłumionych kolorach. Wymyśliłam sobie, że namaluję martwą naturę oświetloną światłem jednej świecy. Więc ustawiłam tą martwą naturę, ustawiłam sobie swoją sztalugę i płótno, postawiłam tą świeczkę, a tutaj dałam światło na mój Blade Ram. To światło nie wpływało na tamtą martwą naturę, która tam sobie stała, ale moje oczy najpierw dostosowywały się do tego bardzo mocno oświetlonego obrazu, żebym tu wszystko dobrze widziała, do tego Blade Rama, a potem przerzucałam wzrok na to, co malowałam, na tą martwą naturę skąpo oświetloną świeczką. I te oczy cały czas musiały się dostosowywać do tego dobrego światła i do tego słabego światła. I przyznam się, że tyle mnie to kosztowało wysiłku i moje oczy tyle wysiłku to kosztowało, że ostatecznie obrazu nie dokończyłam i ten pomysł zarzuciłam. Czy się da w ten sposób? Może się da, może ktoś malował w ten sposób i dał radę. No ja stwierdziłam, że jednak nie. I potem parę lat temu już pastelami postanowiłam podejść do tego tematu nocnych scen inaczej. Postanowiłam namalować te sceny na podstawie zdjęć zrobionych właśnie nocą. Od razu widać, na czym polega problem i gdzie ja poległam. Otóż namalowałam to wszystko za ciemno. Te sceny są tak ciemne, tak mało oświetlone, że praktycznie nie widać, co tam się dzieje. No i w sumie trudno się czegokolwiek na nich dopatrzyć. To były takie malutkie próbki właśnie po to, żeby zobaczyć, jak to robić i się okazało, że no tak lepiej tego nie robić. I ostatnio właśnie oglądałam pracę m.in. Whistlera, którego bardzo lubię, jego nokturny. Podpatrywałam też, jak inni to robią, jak malują te nocne sceny. No i takim najczęstszym rozwiązaniem jest po prostu przeniesienie sceny dziennej na scenę nocną, zamiana tych kolorów w odpowiedni sposób, czyli tak naprawdę malowanie trochę z pamięci, z tego, jak w nocy to wygląda wszystko, nasze otoczenie, a troszeczkę z tego zdjęcia, czy z tej sceny na żywo, bo czasami też malarze malują po prostu w plenerze w środku dnia scenę nocną. Więc postanowiłam się posiłkować tym moim prościutkim szkicem kolorystycznym i zdjęciem, które zostało zrobione w środku dnia, zrobić podejście do sceny nocnej. Chciałam Wam pokazać dla przykładu kilka prac malowanych jako sceny nocne. Tutaj z książki Jamesa Gurneya, to jest współczesny malarz i ilustrator. Bardzo fajna książka o świetle i o kolorze. I tutaj mamy właśnie na jego obrazach pokazane sceny nocne. Sceny, których jest też światło sztuczne. Jak widzicie, kolorystyka jest taka zielonkawo-niebieskawa. A tutaj jeszcze jedna, jeszcze sobie zaznaczyłam. Tutaj jest dosyć jasno, także to jest taki troszeczkę półmrok. Jak widzicie, jest też jakiegoś rodzaju żółta podmalówka pod spodem. To mnie tak trochę zainspirowało, żeby do mojej sceny nocnej też dać
właśnie jakąś ciepłą podmalówkę. A tutaj książka o Jamesie Whistlerze i właśnie kilka jego nokturnów. Podobno on jako pierwszy właśnie zaczął używać tej nazwy nocturn. Te jego prace bardzo łatwo można znaleźć w internecie. One bardzo często się pojawiają w różnych miejscach. Jak widzicie, wcale nie są aż takie ciemne, jak ja chciałam malować moje sceny nocne. A i tak mamy wrażenie, że dotyczy to nocy, albo przynajmniej takiej sceny tuż po zmierzchu. Bardzo mi się podoba kolorystyka. On w ogóle ma ciekawe kolory w swoich pracach. Tutaj mamy jakby takie srebrnawe kolory, troszeczkę zielonkawo, niebieskawe, turkusowawe i też sporo ciepłego koloru, który jakby przebija spod spodu, spod tej wierzchniej farby. To są malowane farbami olejnymi obrazy. I tutaj kolejne dwa. Te pokazujące właśnie jakieś fajerwerki czy kule ognia, więc tutaj rzeczywiście jest bardzo ciemno i właściwie tylko to światło jest widoczne. I jeszcze też jeden obraz, też bardzo ciekawy. Też jak widać, ta scena nocna jest pokazana dosyć jasna. Przynajmniej tak jest to reprodukowane w książce, ale jak zobaczycie w internecie, tam mimo pewnych różnic w drobnych, kolorystycznych, w tych różnych reprodukcjach tych samych obrazów, to jednak ten rozkład walorów, ta relatywna jasność nieba i wody jest podobna. Jak widać, też są tutaj dosyć takie enigmatyczne, niejasne te kształty, rozmazujące się. To takie było właśnie bardzo charakterystyczne dla tych jego nokturnów. I trzeba przyznać, że mają w sobie taki fajny klimat te prace. Takiego zmierzchu, ale też takiej niejasności, niepewności. Nie do końca wiadomo, o co chodzi, także dosyć romantyczne w odbiorze. I to mi się chyba bardzo w nich właśnie podoba. Zanim jednak zacznę obraz malować, to chciałam Wam pokazać bardzo fajną rzecz. Nie wiem, czy już dotarła do Was ta informacja, bo to czasami człowiek wejdzie do sklepu internetowego i nagle jest zaskoczony jakąś nowością. Ja przynajmniej tak mam. Otóż pojawił się na naszym rynku papier do pasteli firmy Sennelier. Papier do pasteli firmy Sennelier już był, ja już na nim malowałam. Pastel Card Mixed Media. I różnica między tym papierem, a tym, którego używałam do tej pory, jest taka, że tamten papier dotychczasowy nie znosił wody. Kiedy użyliśmy na jego powierzchni wody, czy czegokolwiek mokrego, to momentalnie ścieraliśmy tą warstwę korka, tą warstwę chropowatą, która jest na tym kartoniku tutaj natryśnięta. I tamten papier Pastel Card firmy Sennelier, ten stary, nie nadawał się na przykład do mokrych podmalówek. Ale najwyraźniej firma postanowiła zrobić dobrze artystom i stwierdziła, że wypuści również wersję taką, która zniesie tą wodę. Dlatego on jest napisany Mix Media. Tutaj na zdjęciu już mamy kropelki wody na tym papierze. Ja postanowiłam sobie taki blok kupić i dzisiaj go wypróbować. Ten papier występuje w różnych kolorach. Każdy blok to jest jeden kolor, więc nie mamy tutaj takiej mieszanki kolorów, tylko jeden kolor. I ja wybrałam najjaśniejszy kolor, jaki był dostępny. To jest żółt cień neapolitańska, czyli taki dosyć jasny, ładny, żółciutki. Wybrałam jasny kolor, dlatego że chcę robić na nim podmalówki, a do podmalówek najlepsze są jasne kolory. Lepszy może byłby nawet biały, bo wtedy nie wpływałby zupełnie na kolor mojej podmalówki, no ale ponieważ nie miałam białego, więc wybrałam kolor żółty. W bloku mamy jedną taką pergaminową kartkę. Ja już tutaj jedną kartkę sobie wyrwałam i już na niej maluję. Papiery są dosyć sztywne, tak jak przy tych normalnych, tych dotychczasowych pastel kart, przy tamtych kartkach. I
Dlaczego to jest taka dobra wiadomość? Przynajmniej dla mnie. Dlatego, że ja lubię robić mokre podmalówki i ostatnio robię je coraz częściej. I do tej pory mokre podmalówki mogłam robić tylko i wyłącznie na Pastelmacie. I Pastelmat też jest świetnym blokiem i ja też go bardzo lubię, ale różnica między Pastelmatem a tym blokiem firmy Sennelier jest taka, że Pastelmat ma drobniejsze to ziarenko natryśnięte, jest bardziej taki gładki. Też przyjmuje dużo pasteli, ale jest gładszy. Natomiast ten jest bardziej chropowaty. I ja czasami lubię taki efekt. Dzięki tej chropowatości, kiedy nakładamy jeden pastel na ten, który już leży pod spodem, to jakby takie bardziej ziarniste to nałożenie jest. Bardziej nierówne. Bardziej widać tą fakturę tego korka, bo to jest korek tutaj natryśnięty. Więc inne efekty można uzyskać niż na Pastelmacie i to jest właśnie fajna rzecz, że teraz oba te papiery i ten Sennelier i ten Clairefontaine mogę używać na mokro. Oczywiście mam też zapas tego starego pastelkardu, który jest tylko na sucho, ale to mi też nie przeszkadza, bo jak po prostu będę chciała z mokrą podmalówką, to biorę sobie ten nowy. Także dzisiaj Wam pokażę, jak się na nim maluje i jak on rzeczywiście znosi tą mokrą podmalówkę. Przyczepiłam żółtą kartkę, pastel kart tej nowej wersji, która podobno ma wytrzymać mokre media. Zobaczymy. Zrobiłam szkic prościutki. Kieruję się częściowo tym szkicem tutaj kolorystycznym, który zrobiłam i który ma pokazywać nocną scenę, ale patrzę też na zdjęcie, mam je przed sobą na monitorze, tak żeby było widać dokładnie, co tam jest, bo trochę tych szczegółów, które mam na zdjęciu, to na tym szkicu ich nie ma. Postanowiłam zrobić dosyć ciepłą podmalówkę, dlatego że kolory, które będę kładła na wierzch, będą zielonkawo-niebieskawe w dużej mierze, więc pomyślałam sobie, że pod spód dam ciepłe barwy. Zobaczymy, jak to zagra, ponieważ nie malowałam z podmalówką jeszcze nigdy nocnej sceny, więc też się przekonam dopiero, co z tego wyjdzie. Także teraz czas na to, żeby użyć rozcieńczonego alkoholu i po prostu rozmazać te wszystkie kolory, które tu nałożyłam. Całość ma być dosyć ciemna, więc będę się starała, żeby też wszystko było dosyć ciemnawe. Zobaczymy, czy nie za jasne. Jeszcze zrobiłam to nie, bo zawsze mogę dać drugą warstwę, ewentualnie podmalówki, jeżeli się okaże, że jest za jasno. A może też te kolory ciemniejsze z drzew troszeczkę tak rozmarzę na tą stronę. Jak na razie z papierem się nic złego nie dzieje, czyli najwyraźniej da radę rzeczywiście malować na mokro na nim. Spróbuję tutaj właśnie pędzlem jeszcze dawać taki jakby kształt drzew, albo przynajmniej tak mniej więcej, że może potem będę mogła to wykorzystać już na sucho, jak będę malowała pastelami. Sam papier jest żółty, więc oczywiście ten kolor, który tutaj rozcieram na mokro, on się miesza troszeczkę z tym żółtym, a może nawet nie miesza, tylko ten żółty wpływa na to, jaki jest efekt ostateczny. Tutaj na dole mam taki jasny pasek i chcę go tak troszeczkę ocalić, żeby był dosyć jasny, żeby się nie zmieszał z tym ciemniejszym kolorkiem ponad i poniżej. Postaram się, żeby ta podmalówka walorowo była odpowiednia. Tutaj już widzę, że te drzewa będę musiała jeszcze poprawić i może jeszcze pociągnę jedną warstwę, jeszcze domaluję to niebo. Papier się na razie zachowuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze, nic się nie dzieje. Bardzo fajnie, bo będzie można go wykorzystywać też do mokrych podmalówek właśnie. Poczekam, aż wyschnie i wtedy prawdopodobnie jeszcze trochę przyciemnię i jeszcze raz to rozmarzę na mokro. Zaczęłam nakładać pastel jeszcze na wilgotny papier. On się troszeczkę wybrzuszył, o tu się odkleiło. Ale dosyć dobrze się nakłada na taki wilgotny, więc
spróbujemy tak jeszcze. Z przodu mają być jakieś trawy, więc mogę tak trochę śladów zrobić. Tutaj w tym rzędzie będzie też trochę brzózek z jaśniejszym listowiem, więc teraz już staram się, żeby też zrobić takie miejsca, że jest jaśniej i ciemniej, tak żeby nie było za równo. Mam jeszcze trochę takiego pomarańczowego. I też trochę wprowadzę tego pomarańczowego tutaj do nieba. To jest taki żółto-pomarańczowy. Mrużę oczy, staram się określić, czy mam dobry walor, dobrze położony. Tutaj te drzewa na pewno mam trochę za jasne w tym momencie, ale to już będę musiała potem na sucho zrobić. Żebym wzięła jeszcze jakiś bardzo ciemny kolor. Może ten tak, fiolet. No dobra, i teraz rozmaszmy to, co nałożyłam na wierzch. Staram się, żeby te najciemniejsze miejsca mi tutaj już nie wchodziły na to niebo. To, co dałam na drzewa. Dobrze, i teraz poczekam, aż mi to wszystko porządnie wyschnie. Tutaj nie chcę tego. Złaś. O, czyli nawet można troszeczkę zatrzeć tego koloru. Fajnie wiedzieć. Papier wysechł. Nawet się specjalnie nie powybrzuszał mocno. Tylko jeszcze trochę naciągnę. O, nie brudzi. Bardzo fajnie. I teraz spróbuję nałożyć tą pierwszą warstwę. Będę patrzyła na mój szkic, żeby nie zrobić za jasno. Będę szła w takie niebieskawo-zielonkawe kolory. Tu mam do próbowania. Na razie jeszcze wygląda za jasno. Za dużo jeszcze pewnie tego ciepłego przebija spod spodu. Zastanawiam się, czy nie mogłam tego robić, tej podmalówki, bardziej w żółtych tonach niż w różowo-czerwonych. A tak to tak aż się tam wyrywa strasznie. Na razie myślę, że przyciemnię te drzewa i tą część tutaj i wtedy pomału będę przyciemniała to niebo tak, żeby mi pasowało. Myślę, że tutaj na razie będzie pewnie za jasne. Ponieważ jest to scena nocna, chcę uniknąć zbyt wyraźnej, dużej ilości detali. Chciałabym, żeby wszystko było troszeczkę rozmyte i takie nieostre. No tak jakbyśmy po prostu patrzyli po ciemku, wtedy nie byłoby wszystko wyraźnie widać. I teraz myślę, że tą część tutaj jeszcze zacznę robić na jakiś kolor. Wprowadzę troszeczkę takiego zielonego do tego nieba.
Staram się bardzo delikatnie przecierać pastelem, żeby nie zostawić dużej ilości tego koloru. Tu za jasno. Staram się nakładać kolory, które są zbliżone walorem. Tutaj mam obok siebie i nałożone niebieski i zielonkawy. Przez to, że one mają taki bardzo podobny walor, podobną jasność, to jakby wzbogaca się ten kolor nieba tutaj, a nie ma wrażenia, że są, jak przymknę oczy, to mam wrażenie, jakby był tutaj tylko jeden kolor. Na razie jeszcze mi prześwieca spod spodu to różowe, ale tu zrobiłam tak samo, że dałam bardzo ciemny, taki granatowy i ciemny zielony. One są zbliżone, czasami jednym przecieram drugi, że wzbogaca mi się, mam jakby dwa kolory jednocześnie nałożone i dzięki temu wzbogaca się ten kolor. Teraz następne drzewa jeszcze tak spróbuję, może tym. Tutaj mam brzozy, które mają teraz kolor na zdjęciu taki żółciutki, dlatego że to jest jesienna scena. I zamiast tego żółtego, o, to się strasznie ubrudził ten kolor. Zamiast takiego czystego żółtego daję taki beżowawy, ugrowy kolorek. Dlatego że jest to właśnie, ma być noc, więc nie może być ten kolor, to nie może być taki czysty żółty, bo od razu by było wiadomo, że to nie jest ta pora dnia. Jeżeli on będzie jeszcze za mocny, to go przetrę takim jaśniejszym niebieskim. Staram się generalnie przyciemnić wszystko, żeby nie mieć takiego efektu jak na moich wcześniejszych podejściach do nokturnu, gdzie wszystko wychodziło nagle strasznie, strasznie ciemne. Także tutaj widoczek będzie jak przy księżycowej nocy. Dzięki temu troszeczkę tego światła nocnego będzie. Już w większości zakryłam ten różowy podkład i on przestał mi tutaj już tak przebijać. Ja myślę, że ja go zostawię w niektórych miejscach, tylko nie może być go za dużo. Tu mi się podoba ten jasny kolor, ten żółty, który w świetle nocnym, takim niebieskawym jest taki zielonkawy i bardzo zgaszony, ale jest stosunkowo jasny. Potem jeszcze zobaczę na sam koniec, jak mi się czyta to niebo, czy też go trochę nie przyciemnić jeszcze tutaj na dole, czy nie. Tutaj drzewa zaczynają już mieć, zwłaszcza w tym miejscu, odpowiednią jasność. Może też je zróżnicuję, że jedne będą troszeczkę jaśniejsze, inne trochę ciemniejsze, ale generalnie wszystkie będą dosyć ciemne, bo to tak jakbyśmy takie sylwety na tle jaśniejszego nieba widzieli. Dół już jest moim zdaniem odpowiednio ciemny. Tutaj też już zaczyna się dobrze dziać, te drzewa na dalszym planie już są ok. Na pewno będę musiała jeszcze poprawić te pnie i one też będą działały na zasadzie takich ciemnych sylwet. Ten kolor, ta jasność tego niebieskiego jest tutaj bardzo, bardzo dobra. I mówię, tu może być trochę za jasno, ale to jak potem jeszcze przejadę tym ciemniejszym, to będę mogła wszystko jeszcze odrobinę przyciemnić. W każdym razie mam wrażenie, że te walory zmierzają w dobrym kierunku. Daję na niebo i trochę zielonego, i trochę niebieskiego i one tak na przemian, jak przeciągnę delikatnie pastelem, to mam jakby te dwa kolory, one nie tworzą trzeciego, tylko są jakby dwa, jeden obok siebie, jeden obok drugiego. Więc to daje takie fajne efekty, że dodaję jakby drugiego koloru do tego koloru, który już miałam wcześniej namalowany. Patrzę, że tam na zdjęciu jeszcze były takie jakby chmury, więc myślę, że tego trochę jasnego koloru też będę mogła tutaj dodać. Staram się, żeby te krawędzie nie były zbyt ostre, żeby to było wszystko lekko rozmyte.
Też chcę troszeczkę zróżnicować te kolory tutaj, żeby one były zbliżone walorem do siebie, ale żeby była taka większa różnorodność. Tu trochę tego różowego spod spodu prześwituje i jest wtedy o wiele ciekawsze. I nawet jeżeli są takie, zdawałoby się, dosyć jednolite obszary koloru, to jeżeli wprowadzimy pewną taką różnorodność, one są tutaj zbliżone z wyjątkiem tego podkładu. Te kolory, które już na sucho kładę, one są dosyć zbliżone. To są niebieskie z odrobiną zielonego, zielone z odrobiną niebieskiego, ale przez to, że nie ma takiej jednolitej barwy, tylko ona jest trochę taka, zbliżona walorowo, to przez to jest naprawdę dużo ciekawsza także ta taka, zdawałoby się, jednolita powierzchnia. Teraz odrobinę tutaj wchodzę takim troszeczkę ciemniejszym niebieskim niż tutaj mam. Wchodzę odrobinę na te same brzeszki drzew, żeby troszeczkę to się zrobiło, żeby to troszeczkę rozmazać i żeby się nie wydawało, że tu jest taka ostra krawędź. Tak jak mówiłam, po ciemku nie mamy takiego wrażenia ostrości, wszystko jest bardziej zamazane. Więc tutaj też chcę taki trochę efekt uzyskać. Tutaj dodałam znowu odrobinę takiego bardzo złamanego niebieskiego, jaśniejszego niż to, co miałam. Tu, gdzie niby mam te takie chmury i podoba mi się taki kontrast, który on tutaj też podnosi. Troszeczkę bardziej odcinają się wtedy te drzewa. One przechodzą tak łagodnie, ale przez to, że tutaj jest jaśniej, one się wydają troszeczkę ciemniejsze. Także odrobinę tego niebieskiego tu wprowadzę. Tak jakby tutaj w naszej chmurze się troszeczkę więcej światła gdzieś tam pojawiało. I teraz wrócę do tego niebieskiego, który tutaj miałam i troszeczkę spróbuję pomiędzy tymi sosnami poszukać takich prześwitów, żeby one nie były taką jedną wielką zwartą bryłą, żeby było widać, że to są korony drzew z jakimiś właśnie takimi gałęziami, tak jak one tu mają. Tutaj ciągle jeszcze mnie denerwuje to drzewo. Jak mnie zdenerwuje bardziej, to jej po prostu usunę. Tak, dobrze. Myślę, że teraz zrobię przerwę. Popatrzę sobie na ten obraz jeszcze chwilę z większej odległości, bo tutaj w pracowni mam troszeczkę mało miejsca, żeby tak z daleka na niego popatrzeć, więc wezmę go do innego pokoju, popatrzę i zastanowię się, czy chcę jeszcze coś zmieniać. Na razie mam wrażenie, że idzie w dobrym kierunku. Tutaj, gdzie to jest? Tu jest za dużo tych gałęzi. O, jakoś tak. Tylko jeszcze muszę się zastanowić, czy troszeczkę uporządkować tą górną część drzew, te korony, tak bardziej ujednolicić, czy tak jak one są takie rozedrgane, czy mogą zostać. Dół mi się w miarę podoba. Tutaj muszę jeszcze zobaczyć, czy chcę ten ciemny troszeczkę wyżej do tej jasnej linii podciągnąć, czy zostawić go na miejscu. I zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą i to też muszę zdecydować, czy chcę dać jasne pnie brzus. Bo na zdjęciu tutaj wszędzie są brzozy, pnie są tam białe. Tutaj musiałabym je dać jasno-niebieskie najprawdopodobniej, może lekko takie różowawe. Muszę się zastanowić, podejrzewam, że spróbuję z tymi brzozami, ale to za chwilę. Na razie chwila przerwy i oglądanie. Dobrze, czas na ostatnie poprawki, bo stwierdziłam, że generalnie mi się podoba.
Parę mam takich miejsc, które muszę odrobineczkę zmienić. Tutaj ta kępa brzóz wydaje mi się trochę za jasna, to przyciemnię. Tu z kolei tą trawę żółtą, tu w tym miejscu zrobię taką jak ta, żeby była troszeczkę jaśniejsza. Tu trochę przyciemnię te drzewa, żeby tu nie było tej takiej luki, bo mi się to nie podoba, jakby żeby taki był cały kształt bardziej jednolity. No i takie drobiażdżki w stylu, że tutaj na brzegu trochę za bardzo tego różowego wyłazi i tutaj troszeczkę za bardzo. To miejsce może i tak poza tym będzie już skończone. Może nas zacznę od tych brzózek. Takim zielonkawym. Staram się tak lekko to przetrzeć zielonym, żeby został ten żółty kolor, tylko żeby nie był aż tak bardzo widoczny, w sensie taki jasny. Część tego prześwitującego tła, tej mojej podmalówki, takiej różowawej, zostawiam. Tutaj w wielu miejscach ją widać. Podoba mi się ten efekt, więc nie będę więcej tutaj tego już zamazywać. Tu tylko takie miejsca, które za bardzo rzucają się w oczy, to te wtedy troszeczkę przyciemniam i troszeczkę tej podmalówki chowam. Dobrze, teraz przyciemnię te sosny takim zielonym. Tutaj chcę zlikwidować to jasne. Zrobić to bardziej takie jednolite. Taką sylwetę. Tutaj trochę dodam tych brzózek. Obraz skończony. To jest ten w dolnym rogu szkic. Można zobaczyć, jak to porównanie wyszło. Oczywiście kolory są odrobinkę inne, ale też się starałam utrzymywać właśnie te niebieskawo-zielonkawe. Cały czas jeszcze się zastanawiam nad tym niebem, czy ono nie jest za jasne. Z jednej strony podoba mi się to, jak ten obraz w tym momencie wygląda i dlatego go zostawię, a w przyszłości może spróbuję jeszcze jakąś inną wersję albo przy jakimś innym obrazie pokazującym nocną scenę spróbuję niebo zrobić odrobinę ciemniejsze, dlatego że nie chcę znowu powtórzyć tego błędu, który zrobiłam malując te malutkie scenki nocne, gdzie wszystko wyszło mi bardzo, bardzo ciemne i ostateczny efekt po prostu był taki mało czytelny i taka wyszła mi prawdziwa noc bez niczego już, więc w sumie noc wyszła prawdziwa, a nie ma za bardzo na co patrzeć. Także tutaj chcę już zostawić to niebo. Tutaj, jak widzicie, spróbuję to przybliżyć. Są takie miejsca, gdzie jest i trochę zielonych kolorów i niebieskich. Starałam się te kolory, mimo że w sumie nie było ich aż tak dużo, nie było dużej różnorodności tych kolorów, to starałam się je różnicować najbardziej jak mogłam, jak to miało sens. Tutaj mamy właśnie te wersje żółtego. W porównaniu z tym takim zimnym otoczeniem, z tym szaro-niebieskim kolorem dookoła, to te żółte się wydają dosyć żółte, ale tak naprawdę, jak popatrzymy na ten pastel, no to jest to taki ugier, nie jest to intensywna żółć. Tutaj na kartce nawet specjalnie nie widać, jest bardzo zbliżony kolor do koloru tej kartki, na której próbowałam. Natomiast tutaj się wydaje, że to są dosyć takie intensywne te żółcie. Natomiast nie wybijają się już za bardzo i myślę, że to jest dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o pokazanie żółtych kolorów właśnie w tym takim niebieskawym świetle wczesnej nocy, bo tak bym teraz określiła tą scenę. Sądząc po kolorze nieba, nie jest to zupełnie ciemna noc, środek nocy,
raczej taki moment, kiedy już jesteśmy po zachodzie słońca, a jeszcze trochę tego światła pozostało być może, albo jakieś bardzo mocne światło księżyca z kolei. Także takie mam wrażenia, natomiast na ile jest to zgodne z tym, co rzeczywiście występuje w naturze, to już jest jedna rzecz, natomiast mi się ten efekt bardzo podoba i podoba mi się to, że zostawiłam tutaj całkiem sporo drobnych prześwitów tego koloru podmalówki, dosyć takiego intensywnego, różowawego koloru i wydaje mi się, że on też dodaje jeszcze kolejną warstwę do tego obrazu i tak wzbogaca te kolory, które są na wierzchu. Następnym razem może przy nokturnie wypróbuję jakiś inny troszeczkę kolor podmalówki, może bardziej w stronę żółtych i ugrów, ale tu z tym różowym też to dobrze zagrało. Jeszcze te brzuski. I te wszystkie wariacje na temat zielono-niebieskawych kolorów. Tu jak widzicie starałam się dosyć zrobić nieostre te krawędzie pomiędzy tamtymi drzewami w tle i niebem, ale nie chciałam też tego za bardzo rozcierać palcem, więc to jest tylko takie roztarte samym pastelem. Pastele, których użyłam, te żółte i różowe tutaj, to były głównie użyte do samej podmalówki. O, te tutaj. Chyba nawet nie wszystkie. Tego chyba w końcu nie użyłam. Także to było do podmalówki. A ta cała reszta to jest mój jedyny żółty. To jeszcze podmalówka. Ta cała reszta to już są te kolory, które tutaj zostały użyte w obrazie, więc widać, że one są wszystkie. Tego nie było i tego nie było. O, te nie zostały użyte. Widać, że one są wszystkie bardzo zbliżone i w sumie patrząc teraz po tych kolorach, tak się wydaje mało ciekawie, ale jak patrzę na obraz, no to spisały się. Jak widzicie, obraz wyszedł, ja jestem z niego bardzo zadowolona. Myślę, że niedługo zrobię jakieś kolejne podejście do innej sceny, żeby też ją przerobić na scenę nocną. Zaczęłam też ostatnio robić sobie takie obserwacje wieczorne, już nawet siedząc w mieszkaniu i po prostu wyglądając przez okno, gdzieś mniej więcej 19:30 sobie wyglądam i patrzę, jak te kolory zaczynają się zmieniać. To jest taka pora, kiedy już właściwie słońce praktycznie zaszło i pojawia nam się ta niebieska godzina, czyli światło już jest niebieskie. Jeżeli mamy jakieś sztuczne światło, to ono się wydaje bardzo żółte, latarnie, okna świecące. Jest bardzo fajny kontrast kolorystyczny, ale też widać, jak niebo się przyciemnia i jak na tle tego nieba zmieniają się kolory na przykład budynków, drzew, całego tego otoczenia, więc fajnie sobie takie rzeczy też poobserwować i ja to ostatnio po prostu też robię. Czasami sobie zrobię zdjęcie telefonem, żeby też na przyszłość wspomóc swoją jakby wyobraźnię przy przerabianiu tych innych scen z dziennej na nocną. Pastel kart bardzo się sprawdził, bardzo dobrze zachowywał się z wodą, nie falował się. I na koniec praca wyszła gładka, w sensie papier wyszedł gładki i wszystko było w porządku, nie było żadnych problemów, więc jak najbardziej można sobie go wypróbowywać i stosować. Jeżeli nie oglądaliście i chcecie zobaczyć ten film, w którym robię te wersje kolorystyczne, to zapraszam do obejrzenia tego filmu, a na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia następnym razem.